Korzystając ze Steam Decka mam często takie wrażenie, jakby to był jakiś duchowy następca PSP albo Vity. No na pewno pod kątem mocy i tego, że mogę tutaj zagrać w pełnowartościowe produkcje rodem z dużych konsol. No i takie właśnie też trochę PSP było, gdzie pojawiały się gry też z PS2 w swoim czasie. No ale właśnie jeszcze większe teraz to wrażenie mam, ponieważ wychodzi na PC-tach, na Steamie, no i siłą rzeczy na Steam Decku coraz więcej gier z PlayStation właśnie. Najnowszy tytuł to Sackboy Wielka Przygoda, czyli Sackboy A Great Adventure. Gra, która debiutowała wraz z premierą PlayStation 5, ale dostępna też była na PS4. Jak widzicie, działa bardzo dobrze na Steam Decku, na ustawieniach średnio wysokich, w natywnej rozdzielczości Steam Decka. Bardzo, bardzo fajnie chodzi. Trzyma wysokie, okolice 50-60 klatek. Zdecydowanie wygodnie się w to gra. Jest to spin-off serii Little Big Planet, więc nie ma właśnie Little Big Planet w tytule. No ale w ogóle czym jest Little Big Planet? Jeśli jesteście graczami głównie PC-towymi, no to możecie nie wiedzieć. Jest to seria gier platformowych, która zadebiutowała w 2008 roku na PS3 i PSP. I to był trochę taki krok Sony w stosunku do stworzenia sobie nowej maskotki, ponieważ no, dawno temu, w czasach pierwszego PSX, no to Crash był tą maskotką, potem gdzieś tam, prawda, był Jak and Daxter, oczywiście byli bohaterowie z Ratcheta i Clanka, no ale jakby czegoś jeszcze tutaj brakowało. No i właśnie pojawił się Sackboy, który taki sympatyczny, szmaciany ludzik, który no, do trochę młodszych graczy w ogóle był adresowany. No i ta gra bardzo się wyróżniała, ponieważ świat był zbudowany z przedmiotów codziennego użytku, tak zwana imagisfera, taki uniwersum rodem z wyobraźni dziecka, można powiedzieć. No i przede wszystkim była to gra dwuwymiarowa, prawda? Zarówno Jak and Daxter, jak i Ratchet & Clank to były gry trójwymiarowe, no a Little Big Planet to była gra dwuwymiarowa, a la Mario można powiedzieć, ale nastawiona na raczej takie można trochę zagadki jakby środowiskowe, wykorzystanie fizyki. Gra miała zresztą przepiękny i potężny edytor poziomów, który tak wyzwalał kreatywność graczy, że nawet odtwarzali tam elementy z różnych innych gier, nawet różnych gatunków gier, kombinowali tam bardzo, bardzo. No i nie licząc spin-offów, Little Big Planet doczekało się 2 części na PS3, jednej na PSP, o której już wspominałem, jednej na Vita, no i jednej na PS4, czyli Little Big Planet 3. No i teraz właśnie najnowszą odsłoną, no nie można powiedzieć, że najnowszą odsłoną serii, bo jest to właśnie spin-off, ale najnowszą przygodą Sackboya jest właśnie Wielka Przygoda. Gra, która zmieniła tytuł, ponieważ zmieniła rozgrywkę. No nie jest to Little Big Planet, bo nie ma tutaj edytora poziomów, nie ma tutaj świata 2D, jest takie 3D z lekkim rzutem kamery z góry i stąd też właśnie brak Little Big Planet w tytule. Jedną z charakterystycznych rzeczy, które jednak w tej odsłonie przygód Sackboya zostały, jest to, że możemy go przebierać w różnojakie ciuszki, które sobie odblokowujemy w takim specjalnym sklepiku za pomocą dzwonków, które zbieramy w czasie gry. No ale tutaj też jak kupujemy wersję właśnie na PC-ta, to dostajemy też zestaw różnych klasycznych skórek z gier z PlayStation. Jest nawet moje ukochane Death Stranding, więc mój Sackboy wygląda jak Norman Reedus właśnie. Są nawet takie detale, jak widzicie, jak ta buteleczka z dzieciakiem. Fabuła kręci się dookoła tego, że Imagisfera zostaje napadnięta przez złego Vexa i oni zostają porwani. Oczywiście musi ich uratować Sackboy. Prosta sprawa. I dalej tutaj ten świat jest zbudowany z takich przedmiotów, które po prostu znamy jako ludzie. Na przykład niektóre elementy są uszyte z materiału i widać tam takie wyraźne szwy, albo jakieś tekturowe to są konstrukcje, czy drewniane, prawda, widać słoje drewna, wystające gwoździe i tak dalej. Trochę tak, jakby sobie po prostu dziecko z różnych przedmiotów zbudowało makietę do zabawy. Oczywiście jest tutaj bardzo dużo znajdziek. W Little Big Planet zawsze to są takie bańki. W zależności od tego, ile tych znajdziek zbierzemy, no to dostaniemy różny wynik punktowy pod koniec ekranu.
No ale też te bańki są potrzebne, są taką walutą potrzebną do odblokowywania kolejnych poziomów i to może być trochę frustrujące dla tych, którzy nie lubią zbieractwa, chociaż dla mnie to jest naturalny odruch w tego typu grach, bo głównie tutaj właśnie chodzi o zbieranie wszystkiego. No i druga sprawa, która tutaj też jest charakterystyczna, to to, że ta gra jest zrobiona pod kanapowe multi i chociaż można grać samemu i bardzo fajnie się gra samemu, to aż 4 graczy tutaj może tłuc. I jest kilka pobocznych miejsc zrobionych tylko pod koopa i przynajmniej potrzeba 2 graczy do tego i niewątpliwie do wycalakowania tej gry właśnie 2 graczy przynajmniej jest potrzebnych. No i czym się jeszcze tutaj ta część odróżnia od pozostałych gier z serii Little Big Planet? Na pewno jest to rzut kamery, taki właśnie trochę z góry, rodem z Mario 3D World. Wydłużony skok bohatera, wcześniej nie potrafił tego Sackboy. Tutaj tak trochę majta nogami w powietrzu, tak ciężko powiedzieć, tak jakby lewituje. To jest ponoć, znaczy no nie ponoć, no tak jest, że to jest jak ten skok Yoshiego, czyli tego zielonego dinozaura z gier Mario, gada, którego ja osobiście strasznie nie cierpię. No nie wiem, jakoś nie lubię Yoshiego, nie lubię tych dźwięków, które on z siebie wydaje, tego jego głosiku. Strasznie, niepomiernie mnie po prostu irytuje ta kreatura. Więc akurat no to porównanie, samym na to nie wpadł po prostu. Przeczytałem w internecie, że faktycznie to jest tak jak w Yoshim, jak pomyślę, to trochę tak jest. Przynajmniej tak było w Super Mario 64 na DS-a, gdzie się właśnie Yoshim zaczynało grę i on tak tam skakał w taki sposób. Oczywiście tutaj nie tylko skaczemy, pojawiła się też walka i tacy normalni przeciwnicy, których można okładać piąchami, co też jest trochę nowe dla Little Big Planet. I sporo tutaj jest takich twistów różnych w rozgrywce, czyli na przykład odrzutowe buty, czasami dostajemy bumerang do użytku, którym można, prawda, atakować z daleka, czy pojawia się klej, dzięki któremu możemy chodzić po ścianach i suficie, albo rozgrywka się zmienia w ten sposób, że uciekamy w kierunku ekranu, tak jak w starych Crashach, że po prostu w stronę ekranu biegniemy i coś nas goni. Mamy oczywiście różne walki z bossami, mniej lub bardziej fajne, ale no generalnie jest to przyjemne i urozmaicone, czy nawet takie rzeczy jak, to jest bodajże chyba nawiązanie do Raymanów, gdzie mamy takie plansze muzyczne, gdzie wszystko, co się dzieje na ekranie, jest synchronizowane po prostu z tym, co przegrywa w tle, czyli te utrudnienia, różne pułapki, przeszkadzajki, one po prostu tak pulsują, tak się poruszają jak jakiś tam kawałek. Zresztą o muzyce trzeba tutaj wspomnieć, bo w Sackboy Great Adventure pojawia się kilka popowych hitów i też jest sporo nawiązań do muzyki popularnej, choćby poprzez dość oryginalne aranżacje. Niektórych nawet nie słuchać na pierwszy rzut oka, a raczej ucha. No ale jest to fajne, jest to gra taka ukorzeniona w popkulturze, można powiedzieć. Nie jest to gra rewolucyjna pod żadnym względem, raczej jest to gra, która bardzo dobrze i poprawnie łączy w sobie elementy, które można znaleźć w innych produkcjach. Po prostu konsoliduje je w świecie Sackboya, ale jest to nadal gra bardzo dobra. Jest to gra, zwłaszcza na PC-cie, która nie ma za bardzo konkurencji, bo nie wychodzi za dużo wysokobudżetowych platformówek. Jest to raczej domena Nintendo, właśnie dotychczas było to też domena PlayStation, więc prawda, oczywiście ostatnio mieliśmy te powroty Crasha, powroty Spyro, ale to pomijając to, no i tam jeszcze Kangurek K oczywiście, ale nie ma tego aż tak dużo i zresztą Sackboy Great Adventure ma jednak większą wartość produkcyjną, miał po prostu większy budżet i widać, że jest to bardziej dopieszczona gra, więc jeśli ktoś lubi takie rzeczy, a też dla młodszych odbiorców, zdecydowanie polecam. Gra oczywiście w pełnej polskiej wersji językowej, jak to zawsze w przypadku Sony bywa. Myślę, że jeśli nie graliście, to naprawdę warto. To jest gra o dużej wartości produkcyjnej, naprawdę przyjemna platformówka, w którą można zagrać nie tylko samemu. Bardzo dobrze działa na Steam Decku. Jak widzicie, jest to właśnie gameplay ze Steam Decka cały czas. Solidna płynność animacji, dobra grafika. Gra na PC-tach wykorzystuje też możliwości pada DualSense, więc jeśli takowego posiadacie,
a to jest całkiem solidny pad i warto go chociażby kupić dla tych gier Sony, które właśnie na PC-ta wychodzą i tego pada wykorzystują. No to tutaj będą te bariery właśnie adaptacyjne, spusty, te specyficzne wibracje. No na Steam Decku oczywiście tego nie ma, ale też mi się bardzo dobrze grało. Też, no w dużej mierze zasługa tego jest taka, że po prostu Steam Deck to jest wygodny sprzęt, ale ta gra po prostu dobrze współgra z tym. No i niemalże się po prostu czułem, jakby wyszła kolejna gra, prawda, z serii Little Big Planet, tak jak była na PSP, na Vicie. No to teraz mogę pograć na Steam Decku. No i to chyba byłoby na tyle w tym materiale. Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania i włączenia powiadomień za pomocą dzwonka, bo YouTube przycina te zasięgi jak może. A ja się teraz staram jednak trochę tam nagrywać na kanale. Czeka jeszcze Gotham Knights. Oj, tu będzie ciekawy materiał. Czeka nowe Call of Duty. Będzie też na pewno nowy God of War i sporo gier, które teraz za pomocą Steam Decka właśnie nadrabiam różnych i zarówno nowszych, jak i starszych trochę, więc będzie więcej materiałów. Jeszcze raz wielkie dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Na razie.